Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy gidelskie obwarzanki. Przyznam się, że przepis podpatrzyłam w jednym z programów TVP i bardzo mi się spodobał. A dodatkowo powiem jako ciekawostkę, że sam przepis pochodzi z 1503 roku. Ale moją ciekawość popchnęła mnie również do odwiedzenia wsi Gidle. Wsi położonej około 32 km od Częstochowy i słynącej z sanktuarium maryjnego. Niewielka, bo zaledwie 9-centymetrowa kamienna figurka Matki Bożej z dzieciątkiem jest największym skarbem tej świątyni. Matka Boża w Gidlach cieszy się sławą uzdrowicielki chorych. Wierni wierzą, że jest ona uzdrowicielką ciała. A my już zajmiemy się konkretnie pieczeniem obwarzanek. Do ciasta potrzebujemy 500 g mąki pszennej, 150 g masła, 5 żółtek jaj, 140 g śmietany kwaśnej, 50 g cukru pudru i szczypty soli. Dodatkowo potrzebujemy jeszcze 50 g orzechów włoskich lub ziemnych, cukier trzcinowy i jedno żółtko do posmarowania obwarzanków. Bierzemy stolnicę, wysypujemy na nią mąkę, robimy dziurkę i będziemy tam wsypywać lub wkładać produkty. Proszę Państwa, masło, żółtka i śmietana muszą być zimne, wyjęte bezpośrednio z lodówki. I tak jak mówiłam, do dziurki dajemy 5 żółtek jaj, 140 g śmietany kwaśnej 18%, 50 g cukru pudru, 150 g masła zimnego, ale pokrojonego w kosteczkę i szczyptę soli. Wszystkie składniki musimy wstępnie wymieszać. Robimy to za pomocą noża i siekamy je. One się będą łączyły powoli. Jak Państwo widzą, już wstępnie żeśmy wszystko połączyli. Odkładamy nóż i teraz już musimy ubrudzić rączki, bo ręcznie musimy to wszystko zagnieść, tworząc jedną zwartą całość. Ciasto szybko zmienia konsystencję. A na koniec formujemy sobie jakiś kształt. Zawijamy w folię spożywczą lub wkładamy w taki woreczek i odkładamy do lodówki na około pół godziny, żeby ciasto odpoczęło. Po tym czasie wyjmujemy z lodówki ciasto i będziemy je przekształcać w takie obwarzanki. Potrzebujemy porcję ciasta po około 30 g i zaczynamy toczyć wałeczki. Na jeden obwarzanek potrzebne nam są 2 wałeczki. W naszym przypadku wałeczki miały długość około 25 cm. I teraz drugi wałeczek w ten sam sposób. Następnie boki wałeczka sklejamy i zaczynamy oplatać jeden o drugi. W ten sposób tworzymy kształt obwarzanka. Jak dobrze opleciemy oba wałeczki o siebie, musimy skleić jeszcze końce do siebie. I w ten sposób powstało nam obwarzanków około 15 sztuk. Teraz rozbełtaliśmy jedno żółtko. Można to też całym jajkiem zrobić, nie musi być akurat konkretnie żółtko, ale musimy wysmarować nasze obwarzanki dokładnie. Wysmarowane obwarzanki obsypujemy orzechami ziemnymi lub włoskimi, tak jak mówiłam wcześniej, bo mogą być te lub te. I posypujemy cukrem trzcinowym.
Zastanawiają się Państwo nad pewnikiem, dlaczego nie robię tego na blaszce, nie przełożyłam obwarzanek i nie robię tego na blaszce. Jak Państwo widzą, dużo z orzechów i dużo z cukru wysypuje się na blachę. Ułatwiłam sobie sprawę, żeby nie poprzypalać części, zrobiłam to na desce, a teraz będę przykładać obwarzanki na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i w ten sposób jak najmniej rzeczy spadnie mi na papier i nie będzie się przypalało. Pamiętajmy, żeby zachować jakieś odstępy. Blaszki wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza, pieczemy przez około 25 minut do ładnego zarumienienia się góry. Blaszki pieczemy osobno, proszę pamiętać. Wyszły dwie blachy, ale je pieczemy osobno. Po upieczeniu obwarzanki wyjmujemy z piekarnika i studzimy na kratce. Tak po prawdzie to nie wiem, czy zdążą wystygnąć, bo są tak dobre, że pewnikiem spróbują Państwo wcześniej. Ja żegnam się z Państwem, zapraszając do odwiedzenia wsi Gidle, ale również na kolejne nasze przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.